Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Moi drodzy, w waszych listach często piszecie i pytacie, jakie warzywa i jakie owoce warto spożywać. I mimo, że nie jestem może najlepszą osobą, żeby pytać się o to, ponieważ jakby stricte ja ani za warzywami, ani za owocami specjalnie nie przepadam i nie jem ich specjalnie często, to rzeczywiście jest to temat, czy kwestia, która jest bardzo, bardzo często poruszana i to pytanie pada właśnie i to w mailach i w komentarzach na YouTube i stwierdziłem, że warto sobie omówić po prostu rzeczywiście, które warzywa i które owoce są najczystsze albo najbrudniejsze. Innymi słowy, które owoce są najbardziej zanieczyszczone, szczególnie pestycydami, bo tą kwestię będziemy poruszać. Natomiast już na wstępie powiem, że to, że na przykład dany produkt jest albo nie jest zanieczyszczony pestycydami, nie oznacza, że nie jest zanieczyszczony innymi toksycznymi substancjami, jak choćby metalami ciężkimi. Na przykład pomidory słyną z tego, że niestety są w stanie ze względu na dużą zawartość wody bardzo ładnie kumulować metale ciężkie z otoczenia. Też, żeby było jasne, my będziemy skupiać się głównie na pestycydach, natomiast inne toksyny, inne różnego rodzaju szkodliwe związki to jest osobna kwestia. No właśnie, skąd brać informacje o tym, które warzywa, które owoce są najbardziej zanieczyszczone, są najbardziej B i po prostu ich nie chcemy. Będą istniały w ogóle, po pierwsze trzeba wspomnieć, nie ma naprawdę dużo szeroko zakrojonych raportów na ten temat. W ogóle nie ma dużo raportów na ten temat, co mnie zawsze niepokoiło. Natomiast z tych, które istnieją, omówimy sobie tak naprawdę dwa największe, które przynajmniej częściowo odpowiedzą na to pytanie. I pierwszy z tych raportów powstaje, czy zostaje co roku opracowywany przez grupę, która nazywa się EWG, czyli Environmental Working Group. I to jest grupa, bardzo, bardzo ciekawa organizacja, tak naprawdę grupa, która zasłynęła w 1996 roku, kiedy napisała swój raport na temat zanieczyszczenia pestycydami produktów, które są potem serwowane dzieciom i niemowlaków. I to był w sumie taki poniekąd historyczny moment, ponieważ ten kamyczek zapoczątkował całą lawinę i jeszcze w tym roku w kongresie został przegłosowany jeden z aktów, który gwarantował jakby ochronę jakości żywienia, które jest właśnie podawane takim małym dzieciom. I od tamtej pory właśnie ta grupa EWG publikuje co roku raporty najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców. Jakby nazwy ewoluowały, natomiast obecnie nazwy są niesamowicie chwytliwe, brzmią brudna dwunastka, praktycznie parszywa dwunastka, jeśli chodzi o najbardziej zanieczyszczone warzywa i owoce, a jednocześnie, co uważam jest bardzo przydatne, publikują listę czysta 15, czyli 15 najczystszych warzyw i owoców, których potencjalnie nie powinniśmy się obawiać. Warto wspomnieć, że grupa ta nie pracuje samopas, praktycznie zawsze współpracują oni z Departamentem Rolnictwa i słynną na cały świat Agencją Bezpieczeństwa do Spraw Żywności i Leków, czyli tak zwaną FDA. I no właśnie, zanim przejdziemy do tej listy najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców, warto wspomnieć po prostu, jak badane są dokładnie te warzywa i owoce, to znaczy w jakim stanie one są badane. Czy to jest po prostu zerwane prosto z pola, czy z drzewa, czy właśnie może coś innego. I odpowiedź to jest coś innego. Warzywa te i owoce są badane dopiero po umyciu, jeśli chodzi o odpowiednio oczywiście grupy warzyw i owoców po obraniu. Innymi słowy, produkty takie są praktycznie gotowe do spożycia i dopiero w tej formie gotowej do spożycia one są poddawane badaniom na zawartość pestycydów. Przyjrzyjmy się w takim razie temu, jakie warzywa i jakie owoce podpadły tej agencji. Ja dla ułatwienia zebrałem tą brudną, parszywą dwunastkę i z tego roku, i z zeszłego i zostawiłem obok siebie dla ułatwienia. I czemu? Żeby można było po prostu zaobserwować, którzy winowajcy, którzy ci przestępcy pestycydowi powtarzają się co roku, więc mam nadzieję, że po prostu to ułatwi. Ja nie będę też odczytywać każdego warzywa i każdego owocu, ponieważ no, każdy umie czytać, natomiast po prostu, że tak powiem, tam, gdzie warto robić jakieś wstawki, to je zrobię. I no właśnie, jeśli chodzi o wstawki, to najważniejsze jest to, że rzeczywiście istnieje wiele warzyw i istnieje wiele owoców, które tak naprawdę co roku trafiają na tą listę. Szczególnie bym powiedział, tyczy się często to owoców. I niestety są to owoce, które są mocno popularne wśród konsumentów. Mówimy o owocach takich jak jabłka, truskawki, winogrona,
gruszki, brzoskwinie, mandarynki to są takie owoce, które praktycznie co roku się powtarzają. Szczególnie bym powiedział, z tej trójki jakbym miał o czymś wspomnieć, to są jabłka, gruszki i truskawki. Praktycznie co roku, odkąd śledzę ten raport, one tam trafiają, to można sobie samemu sprawdzić. Jeśli chodzi o warzywa, to z takich warzyw, które się powtarzają, to są tak zwane warzywa Frankensteina. I o jakie warzywa mi chodzi? Chodzi o tak zwanych potomków dzikiej musztardy. Wydaje mi się, że może jeśli ludzi to zaciekawi, to nagram kiedyś odcinek, ale istniała kiedyś taka roślinka, oczywiście dzika musztarda, z której zaczęto robić różnego rodzaju hybrydy. I to są roślinki takie jak na przykład brokuły, kapusta, jarmuż i właśnie jeśli chodzi o potomków tego Frankensteina, dosyć duża, czyli ich część praktycznie co roku się powtarza na tej liście. I jeszcze raz, to jest musztarda, oczywiście tak już musztarda udomowiona, to jest kapusta, to jest jarmuż. Jeszcze jeśli chodzi często, no właśnie, o takie przynajmniej uważane za zdrowe rośliny, szpinak bardzo, bardzo często się powtarza na tej liście, ale jeszcze raz polecam dać sobie pauzę i przeczytać po prostu, które warzywa i które owoce w ciągu ostatnich 2 lat lądowały na tej liście. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, przypominam, mówimy o Stanach Zjednoczonych. Do Unii Europejskiej zaraz przejdziemy, natomiast jest to o tyle ważne, ponieważ ten raport tak naprawdę publikowany przez tą grupę EWG jest największy na świecie, tak naprawdę jest regularnie publikowany. I jest to o tyle ważne, ponieważ daje nam to wgląd po prostu, które rośliny ciężko się hoduje tak naprawdę. Czyli hodowla których warzyw, których owoców potrzebuje właśnie większej ilości pestycydów, żeby móc sprostać zapotrzebowaniu konsumentów. I jak zaraz zobaczymy, rzeczywiście jest naprawdę duże pokrycie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, jeśli chodzi o te najbardziej zanieczyszczone warzywa i owoce. I również dla wygody umieszczam na ekranie czystą 15, czyli zestawienie z 2 ostatnich, czy właśnie z tego roku i zeszłego roku, żeby można było sobie zobaczyć, które warzywa i które owoce są najmniej zanieczyszczone ponownie w Stanach Zjednoczonych. I znowu warto zauważyć, są naprawdę powtarzalne pozycje. Takie owoce choćby jak kiwi, warzywa takie jak cebula, ananas, marchewka dosyć często. Będzie tutaj akurat na tej liście chyba marchewka się nie powtarza przez te 2 lata, ale marchewka dosyć często jest na tej czystej 15 i wychodzi na to, że jest dosyć mało zanieczyszczona. Ale oczywiście co nas interesuje? Interesuje nas Polska, interesuje nas Unia Europejska i jakość warzyw i owoców, że tak powiem, na naszym poletku. I tutaj wychodzą naprawdę śmieszne rzeczy, jak człowiek się wczyta. Więc w Unii Europejskiej główną instytucją, która publikuje te raporty na ten temat, czyli jeszcze raz zanieczyszczenia warzyw i owoców pestycydami, jest EFSA, czyli the European Food Safety Authority. I to jest fascynujące, ponieważ oni generalnie mówią, że jest cudownie, jest fantastycznie, proszę Państwa. W porównaniu do lat 2015 przez 2017, w roku 2019 zanieczyszczenie ogólne pestycydami warzyw i owoców spadło o 12%. Do 2030 przewidujemy, że zanieczyszczenie pestycydami warzyw i owoców spadnie 50%, a poza tym 98% wszystkich próbek warzyw i owoców w Unii Europejskiej spełnia funkcje. Ma poziom pestycydów, który mieści się w granicach normy. Brzmi fajnie, natomiast gdzie leży problem? Problem leży w tym, że jest również taka instytucja, która nazywa się PAN, nie ten nasz polski PAN, Państwowa Akademia Nauk, tylko to jest Pesticide Action Network, tak oni się nazywają. I to jest właśnie organizacja, która mierzy ogólnie zanieczyszczenie warzyw i owoców pestycydami. I oni przeprowadzili w latach 2011, czyli to badanie trwało w sumie 9 lat, 2011-2019, swoje badania, które pokazały, że nie dość, że nie jest tak dobrze, jak mówiła Unia Europejska, to jest dużo gorzej. I przyjrzymy się właśnie temu mniej lukrowanemu obrazowi tego, jak zanieczyszczone są warzywa i owoce, czyli temu raportowi PAN.
Przeczytamy sobie w takim razie wnioski tego raportu PAN i naprawdę są dosyć ponure. Przede wszystkim to, co zaznaczyli w tym raporcie, i raport oczywiście znajdziecie w opisie, jeśli ktoś chce go przeczytać, że w latach 2011-2019 doszło nie dość do znacznie zwiększonego zanieczyszczenia warzyw i owoców pestycydami, to wzrosła również ilość używanych niebezpiecznych pestycydów, czyli takich pestycydów, które są umieszczane na listach i oznaczane jako potencjalnie rakotwórcze i które tak naprawdę powinny być wyeliminowane w Unii Europejskiej, bo dla wielu, że tak powiem, są takie plany. I o jakich przykładach tutaj mówimy? Jeśli chodzi o kiwi, te kiwi, które właśnie w Stanach Zjednoczonych jest na liście czystej 15, w Unii Europejskiej niestety można powiedzieć nie powinno być. Zaledwie 4% w 2011 roku wszystkich próbek kiwi wykazywało ponadnormatywne zanieczyszczenie pestycydami, ale w 2019 roku było to już 32%. W 2011 roku, jeśli chodzi o wiśnie, zaledwie 22% wszystkich wiśni wykazywało ponadnormatywne zanieczyszczenie pestycydami. Przewijamy do 2019 i już mamy 50% wszystkich próbek wiśni badanych. Jeśli chodzi o gruszki, żeby było jasne, gruszki to jest jedna z największych masakr, patrząc praktycznie na każdy raport, jeśli chodzi o owoce, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i poza nią. Więc w 2019 roku ponad 50% wszystkich gruszek wykazywało ponadnormatywne zanieczyszczenie pestycydami, ale co to znaczy? Wykryto 5 lub więcej pestycydów w jednej gruszce. I często to jeszcze raz bardzo groźnych pestycydów, które są na liście na zasadzie, chyba daje nam raka, w sensie nie jesteśmy pewni, ale chyba daje tego raka. Dla przykładu, w Belgii 87% wszystkich badanych gruszek wykazywało zanieczyszczenie pestycydami, w Portugalii 85% wszystkich gruszek, więc absolutnie jeden, wiem, że słodziutki, fajny, absolutnie jeden z najgorszych owoców, właśnie jabłka, niestety gruszki, cholernie zanieczyszczone pestycydami. W raporcie podkreślono, że najbardziej zanieczyszczonymi warzywami w Unii Europejskiej były jeżyny, to szczerze mówiąc nawet mnie zaskoczyło, truskawki, wiśnie, morele i brzoskwinie. Najbardziej zanieczyszczone warzywa to z kolei seler naciowy i jarmuż. Natomiast ogólne liczbowe podsumowanie tego raportu wygląda tak, że w 2011 roku 18% wszystkich próbek wykazywało zanieczyszczenie. Tak, w 2019 roku było to już 29%, więc ogólny skok zanieczyszczenia warzyw i owoców to 53% na przestrzeni właśnie tych lat. I warto jeszcze podkreślić, badano próbkę 100 000 warzyw i owoców, żeby stworzyć ten raport PAN, czy jeszcze raz Pesticide Action Network. Nie chcę niepotrzebnie przedłużać filmiku, więc tylko wspomnę, że oczywiście są jeszcze inne raporty, które razy drzwi będą wykazywać podobną czystość albo zanieczyszczenie warzyw i owoców, więc po prostu nie chcę się powtarzać. Wydaje mi się, że najważniejsze to właśnie zwrócić uwagę na te najbardziej zanieczyszczone warzywa i owoce. Niech one będą, że tak powiem, na takiej liście ostrzeżeń w głowie, a reszta, że tak powiem, oznacza, że potencjalnie będzie ok do spożycia. Natomiast jeszcze warto podkreślić to, co to znaczy, że ok do spożycia. W ogóle robiąc jakby research do tego odcinka, chciałem zobaczyć w ogóle, co mówią mądre głowy na naszym polskim podwórku a propos czystości polskich warzyw i owoców. No i widziałem dwie panie profesor, które gdzieś tam występowały między innymi w TVN i mówiły, że absolutnie te nasze polskie warzywa i owoce są czyściutkie i w ogóle, że w Unii Europejskiej to jest wszystko fajnie. No nie bardzo się to w ogóle pokrywa jeszcze raz z tymi raportami, ale nie każdy wierzy co chce. Natomiast co nas interesuje? Żyjemy w toksycznym świecie. Wiele osób mi często pisze na zasadzie napisz książkę. Ja mam książek rozpoczętych Bóg wie ile, które zacząłem pisać i jedna swoją drogą właśnie nazywa się Toksyczny świat i opisuje różnego rodzaju toksyny, które występują w warzywach, owocach, środowisku, rzeczach takich jak właśnie meble, nie wiem, dywany, papier toaletowy i tak dalej. I Toksyczny świat mi się podoba, ten tytuł, ponieważ no właśnie, warto żyć ze świadomością, że nie ma praktycznie żadnych produktów do konsumpcji, które nie są zanieczyszczone. Żadnych. Nieważne. Mleko, mięso, warzywa, owoce, wszystko jest praktycznie zanieczyszczone. Nawet jeśli teraz mówimy w tych raportach o potencjalnie czystych warzywach i owocach, to nie znaczy, że tam nie ma pestycydów, to znaczy, że pestycydy nie przekraczają norm. Te pestycydy praktycznie bez wyjątku są zawsze.
Jeśli ktoś chce mieć pewność, że nie będzie mieć żadnych pestycydów w swoich owocach i warzywach, to niech sam je wyhoduje. Taka jest prawda. Jeśli kupujesz coś w sklepie, to jest praktycznie gwarancja, tam będą różnego rodzaju pestycydy. Jeśli mówimy o tych produktach, które są mocno zanieczyszczone, właśnie jeśli chodzi o Unię Europejską, nie wiem, wiśnie, jabłka, gruszki i tak dalej, to warto wiedzieć, że zanieczyszczone znaczy, że tam nie będzie jeden, tam nie będzie dwa, często będzie 3, 4, 5 i więcej pestycydów. Warto jeszcze wspomnieć, jak pięknie te instytucje potrafią lukrować rzeczywistość. Anika Seretny z takiej organizacji CropLife cytowała w jednym z artykułów, który znalazłem, że EFSA, czyli jeszcze raz ta organizacja w Unii Europejskiej odpowiadająca za bezpieczeństwo żywności, która mówiła, że wszystkie używanie pestycydów jest gwałtownie redukowane, mówiła, że EFSA gwarantuje, że jakby w warzywach i owocach ogólnie te pestycydy są na takim poziomie, że on nie będzie zagrażać zdrowiu. Jednocześnie Salome Roinen z tej organizacji PAN, czyli tej organizacji, która stworzyła ten raport na Unię Europejską, który cytowałem, on mówi, że duża część tych pestycydów nawet nie jest wystarczająco na tyle dobrze przebadana, żeby były stworzone jakiekolwiek bezpieczne limity konsumpcji. Więc warto jakby zestawiać te opinie. Wracając jeszcze do tej Aniki Seretny, to co ona powiedziała dla mnie, to jest po prostu test na rozpoznanie osoby, która albo manipuluje, albo jest debilem potencjalnie. Anika Seretny powiedziała, że też kumulatywne ryzyko ekspozycji na te pestycydy nie zagraża bezpieczeństwu naszemu. I stwierdziłem, że to jest po prostu fascynujące zdanie. Jeśli ktoś oglądał ten filmik o prawdopodobieństwu w medycynie, to było, że alkohol nie powoduje marskości wątroby, a palenie raka płuc, tam mówiłem o prawdopodobieństwie. I prawdopodobieństwo to jest wspaniały koncept właśnie jeśli chodzi o zrozumienie potencjalnego ryzyka różnego rodzaju substancji toksycznych i nie tylko. Mianowicie, jaka jest szansa, że w sensie, kto wierzy, że EFSA albo jakakolwiek inna organizacja rzeczywiście w jakikolwiek sposób, już pomijam randomizowane czy zaślepione badania, że w jakikolwiek sposób wzięła grupę osób i testowała kumulatywną konsumpcję toksyczną różnego rodzaju pestycydów. To ja uważam, że nie. Natomiast, to jeszcze będziemy sobie omawiać, my wiemy z niektórych badań, że jak najbardziej istnieje ryzyko, jeśli chodzi o tą kumulatywną ekspozycję na pestycydy, zachodzenie różnego rodzaju interakcji, które jeszcze zwiększają toksyczność. Czyli jeśli zbadamy jeden pestycyd w tym warzywie albo owocu, to jest ok, dobra, to jest bezpieczny. Jeśli zbadamy ten drugi, to jest bezpieczny i jeśli zjemy oba te owoce, to wtedy te pestycydy zaczynają wchodzić z sobą w interakcję. I chciałbym naprawdę zobaczyć optymistę, który uważa, że oni przetestowali potencjalnie tych pestycydów popularnych w użyciu jest parędziesiąt, że ktoś wziął i przetestował kumulatywną, jeszcze raz, ekspozycję na mieszanki tych pestycydów. To jest absolutnie statystycznie niewykonalne, to by kosztowało niewyobrażalne pieniądze i wiadomo, że nikt tego nie zrobi, więc to też zostawiam do rozmysłu. Tak naprawdę w praktyce absolutnie nie wiemy, na jakie ryzyko jesteśmy wystawiani jedząc takie rzeczy. I takie minimum, które można zrobić, to po prostu jeszcze raz albo hodować własne rzeczy, albo oczywiście to jest dla większości osób niewykonane, albo unikać tych najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców, które omawialiśmy, albo 3, kupować te produkty z zielonym liściem, tak? Te wszystkie bio, eko, sreko. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem, bo mimo, że owszem, tam kontrole są częstsze, to też wciąż jest to jakaś ruletka pestycydowa, tak bym to nazwał. Natomiast koniec końców ryzyko, jeśli byśmy sobie szacowali, to prawdopodobieństwo jest mniejsze, że akurat produkty z takiego gospodarstwa będą bardziej zanieczyszczone, raczej mamy jeszcze większe szanse, że będą mniej zanieczyszczone. Oczywiście coś za coś będziemy płacić więcej. To wszystko z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze wszystkie artykuły, raporty i tym podobne znajdziesz w opisie. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu odcinka. Jak zawsze, z czegoś trzeba żyć. Polecam serdecznie moje kursy o 1 włos za daleko, czyli jak zatrzymać, zapobiegać oraz odwracać łysienie androgenowe i nie tylko. Z takich innych flagowych kursów Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języków od A do Z, żeby nie wydawać pieniędzy non-stop na nauczycieli, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne oraz Experts Incubator, czyli tak zwana polska kuźnia ekspertów.
czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Pomaga przygotowywać się do dowolnego egzaminu. Mam mnóstwo, ostatnio było dużo pilotów, czy to śmigłowców, czy to samolotów, którzy używali tego kursu do przygotowywania się, prawnicy, informatycy, lekarze na potęgę tego używają, dietetycy. Jeśli masz jakąkolwiek dziedzinę, która wymaga przyswojenia bardzo dużej ilości informacji, łączenia faktów, wdrażania ich, to jak najbardziej polecam kurs. Co jeszcze? Jeśli interesuje Cię właśnie pamięć, języki obce, analiza badań, to polecam mój newsletter, link znajduje się w opisie po rozwinięciu. Wysyłam raz na jakiś czas po prostu również w formie pisemnej trochę informacji na temat tego, jak zapamiętywać czy uczyć się języków obcych. Jeśli chcesz wesprzeć jakby samą działalność moją na YouTubie, to polecam zostanie patronem kanału. Dla patronów jest osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz dostępne są wszystkie informacje, które omawiam w dowolnym filmiku. One są gotowe do ściągnięcia. Ściągamy sobie po prostu talię do programu, który nazywa się Anki. Można od razu zacząć powtarzać takie informacje i talie takie są dostępne. Do tego odcinka i paru 10 ostatnich, więc nawet za cenę właśnie 40 zł miesięcznie można sobie uzyskać dostęp do wszystkich takich talii i poprzyswaję trochę tych informacji, jeśli kogoś to interesuje. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w